Cześć, z tej strony Patrycja z projektu Wine Thinking. Podróżowałam właśnie dolnośląskim szlakiem piwa i wina i znalazłam wiele fajnych inspiracji win. Dzisiaj chcę Wam pokazać wino dla millennialsa, czyli reprezentanta pokolenia Y. Chardonnay z Pinot Noir. Tegoroczne? Tak. Znaczy to jest głównie Chardonnay. Już przefermentowało? Tak, na wino musujące, no. Okej, czyli kwaśne. Właśnie, takie jak ma być. No, dużo fermentujemy na dzikich drożdżach, czyli spontaniczne fermentacje. Mamy tu w Jakubowie też kilka stadnin koni, także wykorzystujemy głównie ten nawóz do nawożenia. Przyjechały do nas z Gruzji w ramach takiego projektu Poznaj smak Gruzji. Chłopaki ściągali kilkanaście kwewri, to trafiło do kilku winiarni w Polsce i w tym do mnie dwie. Pierwszy raz teraz próbujemy coś tam fermentować w nich. To są ręcznie klejone z gliny, wypalane i wywoskowywane woskiem pszczelim w środku amfory. Docelowo zakopuje się je pod ziemię. Chcemy jednak zrobić tam wino takie, jakie w Gruzji się produkuje, czyli właśnie ze skórkami, z szypułami, dość taniczne, długo leżakujące na osadzie, na tych wszystkich skórkach. Są to wina pomarańczowe, czyli jakby traktowane tak samo jak wina czerwone, czyli fermentowane na skórkach, lecz są to odmiany białe, które są bardziej taniczne, zdecydowanie ciemniej wybarwione są te wina, takie bardziej ściągające, ale też dużo głębsze w tym smaku i aromacie. Często pojawia się aromat pigwy, jakichś tam pieczonych jabłek, często jakichś suszonych ziół, także sporo takich właśnie jesiennych, jeżeli mamy jakieś skojarzenia, łapać aromatów i smaków. Planujemy w tym roku zrobić różowego petnata z Pinot Noir. Mamy już przygotowane wino na niego. Petnat z reguły jest to wino, które po prostu jest zabutelkowane pod koniec fermentacji alkoholowej i ze względu na to, że kończy tą fermentację w butelce, ostatecznie jest mętne i musujące. Jest w udziale 50% do rosé z ronda z kolei. Czyli rondo i pomarańcz z muscarisa. To jest takie połączenie. Także Ciekawe. zobaczymy. Ciekawe. I jest to? Co to jest za... To jest petnat. Ono już jest w zasadzie, jak widać, dosyć sklarowane, więc niebawem będzie można popróbować. Mamy też, co ciekawe, w ofercie wino lodowe. Do tej pory udało się zrobić 2 roczniki tego wina. W pierwszym roku zbieraliśmy 5 lutego, czyli one musiały czekać od jesieni do lutego, czyli następnego roku. Jeśli chodzi o produkcję wina lodowego, to można nieco porównać do robienia win zbotrytizowanych. Ten sok z tych gron był bardzo skoncentrowany, żeby tam było jak najmniej wody, więc jakby to można w jakiś sposób porównać i chodzi o to, żeby ta woda w procesie tłoczenia była zatrzymana w wytłokach, czyli to, co poddajemy fermentacji, jest bardzo skoncentrowanym, można powiedzieć takim bardzo lepkim sokiem. Słodkim? Bardzo słodkim, tak. Choć też tam jest dosyć spora kwasowość, także że akurat z tej odmiany tak to się dzieje. Przede wszystkim poleciłbym z naszej winnicy wina białe. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z winem, myślę, że najbardziej odpowiednie byłoby cuvée Solaris Johanniter. To jest wino delikatne, łagodne, bardzo zrównoważone, jeśli chodzi o kwasowość i taki cukier resztkowy, czyli odczucie słodyczy, mimo że to wino tego cukru już prawie nie ma. Wino dla millennialsa. Na pierwszym miejscu postawiłbym Johannitera, bo to wino jest winem mineralnym, z zaznaczoną kwasowością, bardzo orzeźwiające, coś, co może przynieść wiele przyjemności w piciu, a z drugiej strony nie jest jakimś takim winem bardzo zobowiązującym, więc nadaje się i na piknik, i na wyjście do znajomych, także typowałbym tutaj Johannitera.